Film Dear Santa z Jackiem Blackiem. Dear Santa, czyli Drogi Święty Mikołaju, Drogi Mikołaju. Po polsku to nie brzmi tak jak po angielsku, dobrze, zaraz powiem o co chodzi. To film, który tak naprawdę ma wszystko, jeżeli chodzi o przepis na genialny film świąteczny. Otóż mamy szóstoklasistę, który rzeczywiście ma problemy, no wiadomo, któż z nas w tamtym wieku ich nie miał. Mamy Jacka Blacka, który jest świetnym, naprawdę jest świetnym Mikołajem, ale nie tylko oczywiście. Oraz historię, która sprawia, że tak, chcemy oglądać i chcemy rzeczywiście to polubić. No to co się stało, że nie wyszło tak do końca, bo czy to jest film, który nam zastąpi Kevina? Nie, to nie jest taki film. O co chodzi? W skrócie fabuła oczywiście, będę się wspierał o IMDb między innymi. Film Dear Santa opowiada historię dyslektycznego i potulnego szóstoklasisty, który pisze list do świętego Mikołaja, aby pomógł mu w jego problemach, ale jego błąd ortograficzny prowadzi do spotkania z szatanem, który mu pomaga. O co chodzi? Otóż chłopak ma dysleksję i zamiast Dear Santa, czyli drogi Mikołaju, napisał Dear Satan. Przestawił litery po prostu, czyli z drogi Mikołaju wyszło drogi szatanie. No i nie kieruje oczywiście listu do Mikołaja, tylko do szatana. Mówiłem, że właśnie akurat po angielsku to wygląda lepiej. I tutaj jest mnóstwo rzeczy, ponieważ okazuje się, że pojawia się diabeł i ma 3 życzenia. Troszeczkę jak z dżinem, troszeczkę jak z złotą rybką, nieważne. Ma 3 życzenia, które może rzeczywiście ten Mikołaj, diabeł, jak zwał, tak zwał, może spełnić. No i genialny pomysł na genialną komedię pomyłek, więc tutaj rzeczywiście jest dobrze, ale właśnie może zacznę od fabuły, bo to jest w sumie najistotniejsze. Kiedy chłopczyk dowiaduje się, ogarnia, że rzeczywiście, że nie napisał do Mikołaja, tylko do diabła, jego rodzice to chyba jak bardzo często w takich filmach ludzie, którzy w ogóle mu nie wierzą. Nie, w ogóle, ty, a że co, psycholog przychodzi, ale co masz powiedzieć, że i ty z Mikołajem mówię, a to nie Mikołaj, aha. W ogóle, fajnie, to byłoby w porządku pewnie gdzieś może w latach 80., 90., ale w tym momencie już było o tyle za dużo właśnie filmów, które traktowały dzieciaki jak bęcwałów, gdzie rzeczywiście rodzice w ogóle im nie wierzą, w ogóle nie, no to w ogóle nic nie ogarniamy, że akurat tutaj to nie powinno mieć miejsca i to, co oni robią, to nie współgra. Ja oczywiście wiem, że musi być kontrast, tak, że na początku jest powiedzmy bardzo źle, są rzeczy, są problemy, wszystko się rozwija i na końcu mamy rzeczywiście super świetnie. No taki jest przepis oczywiście na powiedzmy taki film, ale to rzeczywiście tutaj się nie udało i tak się zastanawiałem czemu. Zastanawiałem się czemu, ponieważ za reżyserię jest odpowiedzialny Bobby Farrelly i to na pewno nic tobie nie powie, ale gdy już powiem, że wraz z bratem Peterem Farrelly między innymi zrobili takie filmy jak Ja, Irena i ja, Głupi i głupszy, Sposób na blondynkę, Płytki Hal, w którym wystąpił nomen omen Jack Black, no to chyba już wiesz mniej więcej jakiego rodzaju humoru można się spodziewać. Tylko że czasami może wyjść bardzo fajnie. Nie Bobby Farrelly, a jego brat Peter Farrelly kilka lat temu zrobił taki film pod tytułem Green Book, gdzie rzeczywiście był to dramat i wyszedł on bardzo dobrze. Fajnie, świetny oscarowy film, cudownie pokazany, między innymi Viggo Mortensen w tamtym filmie się pojawił, również, jeżeli pamięć mnie nie myli, Mahershala Ali. Ale wyjątek stanowi regułę. Otóż okazało się, że tutaj chyba panowie zapomnieli, że to ma być film dla dzieciaków. Ma certyfikat PG-13, czyli dobra, powiedzmy dla dzieciaków, ale humor w tym filmie już najlepszy nie jest, bo jeżeli mamy to oczywiście film dla dzieciaków, powtórzę to po raz kolejny, no to powinniśmy dostać humor dostosowany do nich, a tutaj rzeczywiście nie wygląda to za dobrze, naprawdę nie wygląda to za dobrze. Kilka jest żartów głupawych, sama kwestia, że wrzuci się do filmu idola nastolatków, czyli Posta Malona, czy Post Malone, wiesz o co chodzi, właściwie bardziej o kogo chodzi. No to nie wystarczy. To nie ma tak, że wrzucimy i będziemy teraz przez najbliższe 2 godziny mówić o tym, jak ten Post Malone świetnie wystąpił na scenie i że to się stało i tamto. No nie, to akurat rzeczywiście nie tędy droga. Domyślam się, że ktoś stwierdził, może być ciekawie, bo podobny film tak samo w 2024 roku się pojawił, fiński, który był pierwszy. Domyślam się, że teraz będzie pewnie sądzenie się nomen omen po sądach i zastanawianie się, czy oni było pierwsze, bo tutaj teoretycznie jest pomysł Jacka Blacka, autorski i rzeczywiście jak to będzie wyglądało. Tutaj jest pomysł na podstawie oryginalnego scenariusz, na podstawie oryginalnego pomysłu Jacka Blacka i Dana Evana. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To już mnie akurat niespecjalnie interesuje. Ale rzeczywiście
fabuła, która dąży niby tam, gdzie byśmy oczywiście chcieli. Mamy to wszystko w otoczce świąt Bożego Narodzenia, bo wiadomo, że tak musi być. Niekoniecznie mnie przekonuje, wiesz, i co najgorsze, niekoniecznie przekonała mojego 8-latka. Więc jeżeli ja już tego nie kupuję, on tego nie kupuje, no moja w ogóle 14-letnia córka w ogóle powiedziała, że ją nie interesuje, ona nie chce oglądać, mimo że zna bardzo dobrze Jacka Blacka, chociażby z filmu Szkoła Rocka, School of Rock, albo przygód Gullivera, przygód Gullivera. I tam akurat rzeczywiście uwielbiali Jacka Blacka i było super świetnie. Tutaj akurat niekoniecznie. I może właśnie teraz chciałem powiedzieć kilka słów o postaciach, bo Jack Black, jak już mówiłem, w tych dwóch wspomnianych filmach, Szkoła Rocka i Podróże Gullivera, mimo że to jest oczywiście zgoła inna postać, ale rzeczywiście odnajduje się rewelacyjnie. Tam widać, że jest chemia, fajnie się bawi. I tutaj chyba też próbował rzeczywiście bardzo dobrze się bawić, bardzo świetnie to wszystko stworzyć, bo on próbuje, tak? No on jest najjaśniejszą postacią tego filmu. Nie ten rzeczywiście, nie ten szóstoklasista, nie powiedzmy jego dziewczyna, nie Post Malone, nie rodzic, ani nie jego kolega z aparatem na zębach, tylko rzeczywiście Jack Black. I on jest świetny. Próbuje zrobić co może, ale z próżnego i Salomon nie naleje i tak jak rzeczywiście mawiał Jan Kaczmarek bodajże w kabarecie Elita, tak krawiec kraje, jak mu kangur staje. No niestety, rzeczywiście tutaj nie zabrzmiało to dobrze i nie wygląda to naprawdę super rewelacyjnie, bo kilka żartów jest dobrych, ale więcej tych żartów to jest na zasadzie naprawdę to jest taka żenada, że zastanawiam się, czemu taki żart, czemu to było tutaj powiedziane, czemu to w ogóle tutaj się pojawiło, bo to nie miało prawa zażreć. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, słuchaj, ten film był kręcony w 2023 roku, potem był strajk oczywiście aktorów, przerwano i tak dalej, nie dokończono tutaj pewne rzeczy, no ale domyślam się, że kiedy film kręcisz, no to masz gotowy scenariusz, tak, masz obsady, to, że trzeba będzie troszeczkę poczekać, no to się nic nie dzieje, a tutaj widać, chyba nie bardzo do końca wiedzieli, do kogo ten film ma być skierowany, czy to jest do dzieciaków, tak powiedzmy mówię, PG-13, mimo że akurat film nie był w kinach, film jest dostępny na platformach VOD. W Polsce akurat jest dostępny na platformie Sky Showtime, więc możesz sobie obejrzeć bez dodatkowych opłat, z tego co wyczytałem na Filmwebie. Więc możesz spokojnie sobie tenże film obejrzeć, ale jeżeli mamy produkcję, która jest skierowana do dzieciaków, to niech to będzie dostosowane do dzieciaków. A jeżeli jednak panowie stwierdzają, no nie, no to pójdziemy, bo na pewno pamiętają nas oczywiście osoby, które oglądały Głupiego i Głupszego, Sposób na blondynkę, przecież ten żart z Cameron Diaz i włosami na żelu, no to do dzisiaj chyba pamiętamy, czy właśnie jego rodzaju inne ja, Irena i ja, no to nie były, nie czarujmy się, to nie były wysublimowane żarty, tylko raczej humor klozetowy. No to jeżeli zastanawiamy się, gdzie pójść, może stwierdzili, kurczę, popatrzcie, ty zrobiłeś kilka lat temu ten film Green Book, wyszło dobrze, okej, rzeczywiście wyszło dobrze, ale tam wydaje mi się, to jest wyjątek od reguły, bo tutaj niestety no bracia stwierdzili, okej, będzie chyba film taki właśnie z takim kloakowym humorem i będzie to jakoś pasowało, bo dzieciaki to są już mądrzejsze i tak dalej. Tak, oczywiście, że są, jak najbardziej, ale to też jest film świąteczny, nie zapominajmy o tym. Pomysł świetny, naprawdę pomysł rewelacyjny, bo sama idea tego, jak to zostało stworzone, bardzo mi się podoba, ale wykonanie już jest gorsze, bo wiele razy to w swoich recenzjach mówię i powtórzę po raz pewnie 10-tysięczny, że Alfred Hitchcock, genialny reżyser, powiedział kiedyś, z dobrego scenariusza możesz zrobić dobry albo zły film. Ze złego scenariusza dobrego filmu nie zrobisz. I tutaj właśnie tak jest, mi się wydaje, że rzeczywiście chyba nie do końca panowie wiedzieli, jak to ma być potraktowane, czy rzeczywiście weźmiemy, może pomyśleli, mamy Jacka Blacka, on to wszystko załatwi. No nie. Mimo wszystko Jack Black też potrzebuje troszeczkę materiału źródłowego, żeby z tego coś fajnego ulepić, żeby rzeczywiście z tego coś dobrego zrobić. Nawet no, dla mnie genialny epizod Bena Stillera, który to już nie pierwszy raz, bo chociażby w filmie Tenacious D Pick of Destiny, czyli Kostka Przeznaczenia, też się pojawił jako jeden z gitarzystów i wiele razy chociażby on pojawia się w filmach w rolach epizodycznych. On tutaj się również pojawia. Również pojawia się druga połówka zespołu Tenacious D, czyli Kyle Gass. Oczywiście rola bardzo mała, ale dla mnie, osoby, która rzeczywiście no, już jest dorosła, a przynajmniej na taką wygląda, jest to rzeczywiście coś fajnego, to jest smaczek, ale to nie jest nagle tak, że mój 8-latek obejrzy i powie, o super elegancko, w ogóle patrz tato, to ten pan, co tam występował w tej piosence do Kung Fu Pandy, to była chyba piosenka Britney Spears, teledysk Hit Me Baby One More Time i tam pojawił się Kyle Gass właśnie i Jack Black. No nie, rzeczywiście akurat dzieciaki tego nie pamiętają. Więc niestety, bardzo mi przykro, ale Kevin
Sam w domu, czy tam w Nowym Jorku, o tym, co było później, już zapominamy, czyli o Aleksie, o Maxie i tak dalej, bo to rzeczywiście akurat się nie nadaje, ale Keviny, Śnięty Mikołaj, Elf, Cud na 34 ulicy, czy chociażby chyba Zawód Święty Mikołaj, taki nosił tytuł ten film z Whoopi Goldberg, dużo ciekawsze są powiedzmy jak dla mnie w świątecznym kanonie, a ten film, czyli Dear Santa, Drogi Mikołaju, odpada. Ja tego filmu tobie polecić nie mogę, naprawdę nie mogę tobie polecić, w ogóle ciekaw jestem, czy oglądałaś z dzieciakami, czy podobało się, bo rzeczywiście, no wiadomo, dzieciak dzieciakowi nierówny. Niestety film nie dowozi w tym, co najważniejsze w takiej produkcji, czyli w tym świątecznym anturażu, wiesz, w tej świątecznej przesłaniu i tak dalej, i tak dalej. To jest zwykła komedia, którą gdybyśmy spokojnie obejrzeli w marcu, w lipcu, na Halloween, czy przepraszam bardzo, czy kiedykolwiek indziej, pewnie gdzieś tam by przeszło na zasadzie ok, w porządku, ale kiedy mamy okres świąteczny, to ma być super świąteczna produkcja, no to nie, bardzo mi przykro, akurat nie. Jeżeli chcesz obejrzeć dobrego Jacka Blacka, słuchaj, jeżeli chcesz obejrzeć dobrego, zabawnego Jacka Blacka, obejrzyj go w Szkole Rocka albo w Przygodach Gullivera. Tam widać, że jest chemia, tam widać, że jest moc. W opisie, a także w przypiętym komentarzu wrzucę linki do tego jednego i drugiego filmu. Możesz sprawdzić, jak one się oglądają, ale Dear Santa, no, gdzie Jack Black robi co może, dwoje się i troi, jest inaczej, bywa zabawny, bywa śmieszny, ale też bywają momenty, gdzie ten Jack Black rzeczywiście widać, że jest zagubiony i nie do końca wie. Najchętniej by sobie te rogi wziął, odkleił, schował do kieszeni i poszedł sobie do przyczepy pewnie, żeby zjeść hamburgera. No, nie sprawiają, że jest to film, który chcemy obejrzeć po raz wtóry. Ja go obejrzałem, dziękuję bardzo i to wszystko. Nie będę wracał do niego za rok, za 2, za 20, chyba rzeczywiście, że będę kiedyś robił jakieś recenzje wszystkich filmów Jacka Blacka, wtedy może rzeczywiście tak. Ale póki co muszę powiedzieć, że Dear Santa nie jest rzeczywiście bardzo dobrą produkcją, nie jest dobrą produkcją, jest po prostu produkcją, którą ktoś zrobił i tak naprawdę gdzieś tam została zagrzebana na Sky Showtime, czy tam Paramount Plus, w zależności od tego, gdzie sobie mieszkasz, gdzie sobie takie rzeczy oglądasz. No i chyba o niej zbyt długo nie będziemy mówić. Ale o filmach świątecznych? Pewnie, że tak. Zawsze warto mówić o filmach świątecznych. Tutaj, proszę bardzo, na tej liście masz ich dużo. Obejrzyj, bo rzeczywiście jest kilka, które warto obejrzeć.